Cześć, witajcie. Kartonowa kolekcja. Nowy zeszyt numer 39. W zeszycie Polikarpow po 2. Lekki nocny bombowiec. Zapraszam na odcinek. Przejrzę, pokażę zawartość wnętrza wycinanki. Kartonowa kolekcja, 39 numer. Model lekkiego nocnego samolotu bombowego Polikarpow po 2, nazywany również kukuryżnikiem. Model w skali 1:33. Opracowanie tego modelu to Paweł Mistewicz. Rysunek na pierwszej stronie też jego autorstwa. Pierwsza strona. Historia samolotu, powstanie, 4 zdjęcia, 2 zdjęcia takie archiwalne, 2 to są eksponat muzeum i tutaj oryginał lotny, dane techniczne oryginału. Trzecia strona, tu mamy objaśnienie oznaczeń, uwagi wstępne do budowy modelu i opis budowy, jak zaczynamy. Kadłub i tu mamy oznaczenie rysunków, jakich dotyczy opis budowy, jakiego rysunku, czyli tu rysunku 1, 2. Strona 4 i 6 to są właśnie rysunki. I tak jak wspomniałem, budowa kadłuba dotyczy rysunku numer 1 i numer 2. I tu mamy właśnie opisane te rysunki, że to jest schemat konstrukcyjny kadłuba i usterzenia i kabina załogi. I zaczynamy właśnie od kabiny załogi, numeracja 1. Tu też pomocna jest taka troszeczkę numeracja jakby po kolei. To też odnosi się do budowy. Tych rysunków mamy 12 na tych 2 stronach i są właśnie opisane, że to jest usterzenie poziome, ster kierunku, konstrukcja skrzydeł, śmigło, podwozie główne, silnik opisany rysunkowo i częściami, jak tu się odnosi numeracja do części, i właśnie w takich 3 rzutach są tu rysunki przedstawiające budowę silnika. Karabin maszynowy, który był zamieszczony na samolocie, a tu na modelu, i jak go możemy tu zrobić. 6 strona, ja mówię o tak jak numeracja pokazuje stron, opis. I tu właśnie mamy dalszy opis budowy, usterzenie poziome i odnosi się to do rysunku 1 i 3. Podobnie usterzenie pionowe odnosi się do rysunku 1 i 4. Podobnie skrzydła 5, 6. Także bardzo ładnie, przejrzyście. No i oczywiście musimy sobie tutaj przeczytać postępowanie przy budowie. Podwozie rysunek 7, tak jak omawiałem, wrócę. Właśnie podwozie główne dotyczy tego rysunku 7. I na 6 stronach mamy zawarte części do wycięcia i naklejenia na tekturę, bądź same części, które są nam potrzebne do budowy modelu. Tu mamy akurat arkusz z częściami w zasadzie do naklejenia na karton. Są one oznaczone, opisane. Następny arkusz i tu mamy wręgi boczne i boczne panele kadłuba. Możemy sobie tu bardziej zaawansowani modelarze mogą jakby podkreślić, czyli dokleić tu sobie dodatkowo, uwypuklając tą kratownicę kadłuba, ponieważ tu jest tylko w takiej wersji rysunkowej, zdjęciowej. Tu można by takie coś się pokusić o takie coś, żeby to wykonać sobie. I tu właśnie oznaczone gwiazdkami, czyli co podklejamy na karton. Przechodzimy do stron
wewnętrznych i tu mamy jakby jeden duży segment kadłuba, czyli to jest góra i dwie części boczne. Model posiada oznaczenia samolotu II Pułku Nocnych Bombowców Kraków z roku 1944. Malowanie bardzo ładne, wyraźne, nie ma żadnych przesunięć w kolorach. Ładnie jest to podkreślone. Są tutaj, jak na płatach widzimy, te użebrowania. Dalsza strona to skrzydła, zastrzały, lotki. Tu mamy wszystkie i lotki, i stery, to są elementy osobne. Części wręg skrzydeł, dźwigary, żebra płata i 7. strona. Dalszy opis, uzbrojenie bombowe, rysunek 10, pozostałe elementy i tu jest końcowy opis budowy. 3 zdjęcia przedstawiające kabinę, drugą kabinę, pierwszą kabinę i silnik. I przechodzimy do strony 8 i 9. I na 8 stronie mamy tak zwaną drutologię, czyli wzmocnienia z drutu, które musimy sami wykonać, i to są wszystkie te elementy drutu, są w skali 1:1 do modelu i tu mamy właśnie te elementy oznaczone. Tu mamy i oznaczenia, i z jakiej średnicy ten detal musi być. Ten model jest wzorowany w zasadzie, tylko różni się oznaczeniem, czyli poprzednio został Polikarpow wydany w numerze 1 z roku 2013. Był to numer 16 kartonowej kolekcji i ten model miał barwy 46. Gwardyjskiego Pułku Nocnych Bombowców, też z roku 1944. Natomiast ten model, który jest w tej wycinance, jest w oznaczeniach II Pułku Nocnych Bombowców Kraków. I tu są właśnie zdjęcia tego modelu z poprzedniej wycinanki, z tego 16 numeru. Są wprawdzie czarno-białe. I strona 10. Poprzedni numer, który został wydany w kartonowej kolekcji, był to Newport 16C1. Mam filmik zamieszczony, odsyłam do tego filmu, do przejrzenia go sobie. Poprzednie numery kartonowych kolekcji. I strona 11. Są tu 4 rysunki w rzutach i oznaczenia poszczególnych części na tych rysunkach. I strona ostatnia, czyli okładka w kolorze ze zdjęciem z muzeum w Krakowie. Zdjęcia 4 poprzedniego tego egzemplarza z tego 16 numeru Tamańskiego Gwardyjskiego Pułku Nocnych Bombowców. I teraz przejdziemy do zbliżeń. I tu mamy rysunki w zbliżeniu, kabina i te wszystkie zaznaczone tłustym takim drukiem, to są właśnie te elementy wzmocnione kartonem. Tablice przyrządów. Kabina. Usterzenia, stery. Skrzydła. Właśnie rysunek 5, konstrukcja skrzydeł. Bardzo przejrzyście, bardzo ładnie pokazane. Tu nawet jak to fizycznie robić, co najpierw należy zrobić i później przykryć całe użebrowanie płatem, w jaki sposób. Także autor tu bardzo ładnie to podpowiada. Podwozie, silnik. Właśnie ładne zrobienie silnika będzie tutaj jakby zdobiło cały model.
ponieważ model, te zewnętrzne zastrzały, naciągi, linki bardzo ładnie tutaj podkreślają ten model, jego jakby walory estetyczne. I tu mamy te elementy kadłuba. Jak widzicie, bardzo ładna kolorystyka, detale. Tu może zrobię zbliżenie, właśnie te delikatne detale, nity. I tu jest taka osłona przed silnikiem, ma właśnie zaznaczone te nity. Warto tu właśnie podkreślić, wyodrębnić te nity, stery. Na sterach, jak i na skrzydłach widać tu dokładnie te przetłoczenia, czyli tu w tym miejscu, gdzie jest żebro, ponieważ były to elementy kryte płótnem, czyli te miejsca, gdzie żebro, gdzie był właściwie przyklejony, przyszyty materiał do wręgi, podkreślało taki właśnie fajne przetłoczenie i jest w ten sposób to zrobione na tych elementach właśnie skrzydło, ster. Tu mamy jeszcze właśnie płat. Kolory czerwieni, gwiazdy, bardzo ładne, soczyste. Tu są dźwigary, żebra, skrzydeł do naklejenia, bądź można zakupić elementy cięte laserowo, które u wydawcy można nabyć. I strona 9. Zdjęcia właśnie wprawdzie czarno-białe, troszeczkę nawiązujące do historii samolotu. Wiadomo, zdjęcia jakichś archiwów to są w zasadzie czarno-białe. I właśnie zdjęcia są tutaj z budowy poprzedniego modelu, czyli tej wersji z egzemplarza 16. Te rysunki na stronie 11, 4 z oznaczeniami części, bok, rzut przód, rzut góra i rzut prawy. Pokazałem kolejny mój zakup do kolekcji, kartonowa kolekcja, ładny model, duży. Jeszcze dodam, że tu na stronie przedostatniej, tak, przy tych rysunkach nie dodałem, rozpiętość tego modelu to 345 mm, długość 248 mm i ilość części to jest 629 sztuk. Tu w tych rysunkach w zasadzie znalazłem, że numeracja takich drobniejszych części to kończy się na 153, no ale to są takie właśnie te główniejsze oznaczenia. Natomiast jeżeli sumując to wszystko, ponieważ nieraz części na jednym numerze są 4, 5, są A, B, C, lewy, prawy, no dlatego tych części stąd się bierze ponad 600. I tak w zasadzie w każdym modelu jest. Patrzymy nie to, że jest model łatwy, mało części, z 50, natomiast trzeba sobie to przemnożyć 3 albo 4-krotnie nieraz. Pokazałem, co jest wewnątrz, pokrótce. Jeżeli się podobało, paluszek, zapraszam do subskrybowania. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie i zapraszam na inne moje filmy. Cześć!